Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytania miesięczne na grudzień, w których tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Na moim kanale są już czytania na nowy rok numerologiczny i noworoczne już zapewne też. Tutaj je gdzieś na górze podlinkuję, więc koniecznie sprawdzajcie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Byki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla nas ogólna energia na grudzień. No tutaj jest cesarz, który niewątpliwie przejmuje kontrolę i tak bardzo twardo stąpa po ziemi. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Ulala, karty się posypały i tak naprawdę pierwsza, która wpadła mi w oko, to trójka buław, więc w takim razie ją weźmy. Karta bramy, wyobraźcie sobie, więc być może będą tutaj ważne decyzje a propos czegoś na przyszłość, czy zmiany pracy, mieszkania, czy może ktoś będzie planował podróż. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj do przeszłości odchodzi 10 mieczy i bardzo dobrze, podoba mi się to. Widzę tutaj dużo skupienia i też takiej niezgody na dmuchanie sobie w kaszę. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako dwójka kielichów. Piękna karta, która mówi nie tylko o miłości, ale też o takiej unii, o pakcie i wydaje mi się, że może to być bardzo istotny dla Was miesiąc. Dla mnie też, w końcu jestem bykiem. Jaka będzie dla Was rada? W radzie jest z kolei 8 buław. Szybkość, prędkość i komunikacja, więc wypadałoby nie zwlekać. Czego raczej nie robić, czego unikać? Unikać dwójki buław, która jest przepiękna w tej talii. Bardzo ją lubię. I z przełożenia 6 mieczy z kolei. Proszę bardzo. I jak spojrzę na cały rozkład, to wiecie co? Widzę tutaj bardzo dużo kart związanych z takim wybieganiem w przyszłość i patrzeniem, oczekiwaniem nowego. Patrzeniem za nowym. Bo zobaczcie, trójka buław, dwójka buław i 6 mieczy. Tutaj bardzo, zwłaszcza w tej talii jest to zaznaczone, ale nie wydaje mi się, że tutaj byki, rzeczywiście, powiem kolokwialnie, siedzą i czekają, aż coś się zmieni albo rozpocznie. Tylko raczej widzę, że tutaj snują plany, ewentualnie już coś zaczynają. Tak jakby nie czekacie na to, aż coś się wydarzy, wy raczej to rozpoczynacie, jeśli ma to sens. Z przełożenia 6 mieczy. Karta, która sugeruje ruszenie do przodu i to, że dużo się zadzieje w grudniu. Jeśli listopad był powolny, jeśli czuliście troszeczkę takie przybicie i może do końca pogoda nie wpływała na Was dobrze, to niewątpliwie w grudniu tutaj wszystko rusza do przodu i już się, że tak powiem, już tak jakby taki okres transformacji z jesień w zimę został dokonany i już nie ma takiego okresu przejściowego. Ja na przykład zawsze jestem rozbity pomiędzy latem a jesienią, albo zimą a wiosną. To już jest, słuchajcie, w ogóle jakaś tragedia. Nie wiem, czy ma ktoś coś podobnego. W ogólnej energii cesarz, który właśnie rządzi, przewodzi, rozstawia po kątach i jest to karta niewątpliwie związana z kontrolą, więc w grudniu byki mają wszystko pod kontrolą,
wszystko super zorganizowane. Jeśli chodzi powiedzmy o przygotowania do świąt, czy na przykład, słuchajcie, do jakichś, no nie wiem, wyprzedaży na przykład, w zależności od tego, jakie macie priorytety i gdzie pracujecie, to tutaj naprawdę wydaje mi się, że na najwyższym poziomie. Jeśli chodzi o wasze podejście do rzeczywistości, to też widzę, że tutaj jest mało miejsca na tak jakby improwizację, co może być czymś dobrym, ale też zgubnym, więc też nie bądźcie tutaj dla siebie zbyt bardzo krytykujący, za bardzo krytykujący, w momencie, gdy coś po prostu się sypnie i trzeba będzie od nowa tutaj plan wykonać. Ale wydaje mi się, że to będzie raczej szybki, konkretny miesiąc, w którym naprawdę jesteście po prostu z zegarkiem w ręku. Chodzicie, że tak powiem, z zegarkiem, jak z zegarkiem w ręku, kolokwialnie. Przychodzi trójka buław, karta bramy. I to jest też bardzo ciekawe, bo byki w grudniu niewątpliwie snują plany. I nie sądzę, że ma to coś wspólnego z postanowieniami noworocznymi. Raczej tutaj jest to bardziej związane z właśnie planowaniem przyszłego roku. Jak on ma wyglądać, jak chcecie, żeby wyglądał. Na tej zasadzie. W przyszłym roku chcę skończyć studia, dokończyć kurs, zmienić pracę, czy wreszcie, słuchajcie, zrobić remont domu czy garażu po długim okresie planowania. Albo na przykład w przyszłym roku chcę pojechać na wakacje w to i w tamto miejsce. Tutaj już powoli snujecie plany i czujecie ekscytację związaną z nadejściem nowego, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to nie jest tak, że wy sobie siedzicie na kanapie i czekacie, aż coś nowego się wydarzy. Wy tutaj raczej macie mnóstwo takiej siły przebicia i to też wypadałoby wykorzystać, bo widzę, że w grudniu byki bardzo umieją wszystko przyspieszać i doprowadzić do końca. Czyli tam, gdzie coś się sypie, tam, gdzie diabeł nie może, tam byka trzeba posłać. Momento. I teraz tak, tutaj do przeszłości odchodzi 10 mieczy, i takie rozbicie się kończy. Nie ma też poczucia, że nie ma balansu pomiędzy odpoczynkiem a pracą, pomiędzy zaangażowaniem a raczej na przykład lenistwem. I też widzę, że jesteście w stanie na tyle się z innymi dzielić obowiązkami, czy powiedzmy jakimiś fantastycznymi ideami, pomysłami na przyszłe wojaże, czy nie wiem, jakieś, słuchajcie, plany związane z edukacją, że macie poczucie takiego bycia we wspólnocie. I tutaj niewątpliwie ten miesiąc będzie obfitujący w spotkania towarzyskie, czy jeśli chodzi o śledzika, czy jeśli chodzi o święta, czy o Mikołajki, ale też słuchajcie, tak jakby na szczęście byki nie mają poczucia, że wszyscy coś ode mnie chcą, bo wiedzą, że ja to ogarnę i jestem już tym po prostu zmęczony, zostawcie mnie wszyscy. Właśnie wręcz przeciwnie. Tak jak mówiłem, jest raczej działanie we wspólnocie, działanie w grupie i większe też tak jakby skupienie dzięki temu. Zobaczcie, wy pokazujecie się jako dwójka kielichów. Karta miłości. I na szczęście wszystko, co robicie, jest, że tak powiem, z domieszką miłości. Tym się kierujecie. Szacunkiem do innych, wsparciem i empatią. I jesteście świetnymi w tym miesiącu przynajmniej menadżerami, opiekunami, rodzicami, nauczycielami. I też słuchajcie, widzę, że byki w grudniu dużo są w stanie innym wybaczyć lub słuchajcie, tak jakby zapomnieć. I nie mówię tutaj o toksycznych relacjach i po prostu o tym, że wiecie, ktoś powiedzmy co sekundę robi te same błędy i nas krzywdzi, a my tam wybaczamy i tak dalej. Nie, absolutnie nie. O czymś takim nie mówię. Ale mam nadzieję w ogóle, że z kimś to rezonuje. Świetny miesiąc na to, aby się z kimś pogodzić i odnowić relacje, ale tylko i wyłącznie na jakichś zasadach. Żeby znowu nie było
cichych dni, złego okresu, rozstania itd. I jak najbardziej może chodzić o relacje z przyjaciółmi czy z rodziną. W Radzie jest 8 buław. Idź za ciosem, rozmawiaj, wyciągaj rękę do innych na zgodę, działaj, to już chyba powiedziałem, pracuj, kuj żelazo póki gorące. I jeśli chodzi o zmiany, jeśli chodzi o nowe, to słuchajcie, nie odkładać na później, chyba że to jest pod tytułem, no dobra, powiedzmy, no nie wiem, na przykład kupuję mieszkanie i przeprowadzam się w marcu, no to jest ok, a nie na zasadzie, że od marca będę szukał. Mam nadzieję, że tutaj widać, słychać różnicę. 8 buław też sugeruje, że wypadałoby być zajętym w grudniu, ale myślę, że jesteście, bo wtedy miesiąc minie szybciej i też będziecie mieli poczucie, że dużo się działo, dużo się wydarzyło. Czego nie robić, czego unikać? No 2 buław, słuchajcie, niezdecydowania, rozbicia, zwlekania, też słuchajcie, pozwalania innym przekraczać swoich granic, więc jeśli rzeczywiście jakaś relacja ma wrócić, jeśli jakaś relacja ma się odnowić, to tak jak wcześniej mówiłem, tylko i wyłącznie na jakichś zasadach, bo pamiętajcie, że inni nam zrobią tyle, na ile sobie pozwolimy. I też jest tutaj takie bardzo banalne, coś co chcę powiedzieć, że pewne marzenia są do spełnienia. I trzeba by było zacząć przekuwać je w czyny i w konkretne cele. Czyli powiedzmy, chciałbym pracować zupełnie gdzieś indziej aniżeli w korporacji, żyć troszeczkę spokojniej i może na przykład na uboczu za miastem. Pewnie to się nigdy nie wydarzy. No ale cóż, tutaj już właśnie trzeba w to uwierzyć i już zacząć robić plany, jak to wszystko krok po kroku w przyszłym roku wykonać. Moi drodzy i moje drogie, dziękuję Wam za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Na moim kanale są już czytania na nowy rok, numerologiczne, noworoczne, już zapewne też, albo dopiero zaczęły się pojawiać tutaj, gdzie się podlinkuję, więc koniecznie sprawdzajcie. Zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze oraz subskrybujcie mój kanał, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.